Czy mogę zamienić słówko z kim? Aha. Powiedziałem panu, że jestem nowy w robocie trzeci dzień i że mam 18 lat i że nie wiedziałem. Że jeszcze tobie nikt nie napierdala, naprawdę szapoba. To będzie historia jednego punktu obsługi paczek i związanych z nim kurierów. Nie zasłaniam logotypu firmy, ponieważ w Google każdy sobie może znaleźć to konkretne miejsce i zobaczyć, co tutaj jest. Ponadto wychodzę z założenia, że przedsiębiorcy, którzy oznaczają swoje pojazdy i lokale swoim wielkim logo, biorą w pewien sposób odpowiedzialność za to, co robią w przestrzeni publicznej. Oni, ich podwykonawcy i ich pracownicy. Zapraszam na film. Wie pan, że tu nie wolno? No? Tu nie wolno się zatrzymywać, proszę pana. To jest zakaz. Gdzie? Tu nie wolno wjeżdżać, proszę pani. Na parking. Na parking może pani wjechać. Tu jest przejście dla pieszych. Tu nie wolno wjeżdżać, no. Nie wolno. Nie. Może pani odjechać. No. A co pani robi? Nie wolno. No bo po przejściach dla pieszych się nie jeździ, proszę pani. Musi pani sobie objechać to i pojechać na parking. No to jest przejście dla pieszych. To pani niech sobie dzwoni. Może pani stąd odjechać. To jest przejście dla pieszych. Tu nie wolno wjeżdżać. Okej. No to stój. Słucham? Nie słyszę. To jest głupie, co pani robi. Nie odjedzie pani. Dlaczego? No ale to tutaj nie ma wjazdu. Tam jest wjazd. O tam. Tam są puste miejsca, proszę pani. Nie słyszę, co pani mówi. Nic nie słyszę w ogóle. Nic nie słyszę. Zrobię zdjęcie pani na pamiątkę. Dobra. Dobra tam. Tak, tak, tak. O. Proszę bardzo. No cofnie pani, korek się tutaj zrobił straszny. Wjedź na parking sobie tam. Wjedź na parking. Tu nie wolno wjeżdżać. Nie wolno tu wjeżdżać, proszę pani. Zakaz wynika z ogólnych przepisów. Nie wolno jeździć po przejściu dla pieszych. Ma pani prawo jazdy? No właśnie widzę. No jedź już, jedź. Dziękuję. Tam też nie wolno. Przy pasach też stać. No właśnie mówię. Tutaj mamy samochód zaparkowany w tej chwili bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. O. No to też nie jest najlepsze rozwiązanie. Od godziny 10 Dzień proszę dobry, stąd wyjść. przepraszam.
Czy mogę zamienić słówko z kim? Aha. Ależ nieuprzejmi ci ludzie. Proszę bardzo. Elegancko. I teraz już jest pozamiatane. A uważaj, bo za chwilę... Ale ładny sobie parking robicie tutaj. Tutaj stoisz i... No, spytasz. Za to jest 1500 zł mandatu za jeżdżenie po przejściu. Muszę spytać, bo ja to pierwszy raz jestem. Słuchaj, Daj tutaj, tak. tą stroną bardziej, tak? Tą stronę, Ale tak. ci tyłem proponuję, czy? Nie, przodem. Normalnie, przodem. Przodem na ścieżkę. Mhm. Nie wiedziesz. On ci stanie i nie wiedziesz, tak jak? Nie wiedziesz. To są to problemy. Żaden problem dla mnie. Ale paczki pan zamawia chyba, czy nie? No zamawiam. To jakoś to musi dobrze. Jak? Ale to nie wiecie, jak to robić tak, żeby było legalnie? Pan zrobił to? Ja mam mnóstwo pomysłów. Ja nie umiem jeździć takimi dużymi, proszę pana. Dawaj, posłuchaj, daj. No nie wiem. Tak do tego tyłu, tam do fotografii, bo inaczej to rozładujemy. No nie rozładujecie się dzisiaj chyba. I teraz co? Przejedź go. Przejedź? Dawaj. Nie wolno tak przejeżdżać ludzi, proszę pana. Oj, oj, oj. Dawaj, No, dawaj, bliziutko, bliziutko. I cóż tu się dzieje? Co za cyrki? Nic nie widzę. No to znaczy. A okej, tu tak ten. Tutaj, daj. Tu jest miejsce na parkingu. No tu stanę. Oj, oj, oj. No tu nie wolno wjeżdżać. No nie wolno. To jest chodnik, proszę pana. Nie może pan tu wjeżdżać. Na parking. No wjazdem. Zablokujesz na chwilę parę samochodów, rozładujecie sobie i se wyjedziesz. Co za problem? Przecież wiesz, że nie możesz wjeżdżać tutaj tym samochodem. Jedzie ty kurwa do wszystkich na górę. A ty? A ty kurwa. A ty kurwa to. A to jest tak. I weź się do roboty. To wy się weźcie za robotę może jakąś. Właśnie nie daje. To posranie. Jak nie daje? To zróbcie normalnie to tak jak powinniście robić. Jak chcesz pilnować, to pilnuj tutaj, żeby nikt nie parkował przy Ale samym to- CPD. To są nasze Ale to miejsca. masz tu lokal, to sam sobie pilnuj. Tak, tu takie posranie. No wjedźcie sobie na parking. Jak chce pan zaraz tam... Co? Po środku stańcie tam. Takie lekcje. Dokładnie. Parę dobrych rad.
To nie jest wasz budynek. To nie jest wasz budynek. Przejście tam teraz blokujecie na chodniczku. Ale to tylko tobie przeszkadza, wiesz? Nie no, nie tylko mi, nie tylko ja tu chodzę. Tutaj nie stoi. No może ludzie się już odzwyczaili korzystać tutaj. Bo cały dzień się tutaj nie stoi, też człowiek teraz razy i wyjechać. No tak, no ale to powinniście Wiesz sobie, jak wygląda praca i... ale to to nie jest powinniście takie- sobie to przygotować trochę lepiej tutaj. To jest taki słaby punkt na rozładunek, nie? Lepszego chyba nie widzę. No może nie akurat w blokowisku, gdzie dookoła się kręci mnóstwo ludzi i samochodów. Nie wiem, napisz zażalenie zamiast stać i nagrywać. Ale te zażalenia nic nie dają. No słuchaj, a co ci dodam? No nic mi nie da. Nie życzę sobie, żebyś kogokolwiek z nas nagrywał. Dlaczego? No bo nie, bo to jest karalne. Co jest karalne? Nagrywanie nas, my sobie tego nie życzymy. Nie To jest. RODO. Wiesz co to jest RODO? Nie jest Tego karalne. nie musieli. Tam chodzimy. Ja bym nie chciał, żebyście tutaj wjeżdżali. Nie... Ty to masz, wiesz, to nie jest koncert życzeń, kurwa. No ale to przed chwilą sobie życzyłaś, żebym nie nagrywał. To też nie jest koncert życzeń. To jest ochrona danych osobowych. No. A wiesz co to jest prawo o ruchu drogowym? Tak? No. Twój rower stał przy przejeździe. I co? Nie, stał na drodze dla rowerów, zatrzymany przy jechał? jej krawędzi. Jechałeś? Przepisy Nie. pozwalają mi zatrzymać tam rower. To pokaż mi taki przepis. Jest taki przepis. No to poproszę, pokaż. Pokazać ci? No, Dobra. dawaj maleńki. Dobra, zrobię to. Tak że jeszcze tobie nikt nie napierdolę, naprawdę szapoba. A ty się tak odzywasz i to ty się tak odzywasz do ludzi normalnie i tobie nikt nie napił? Ja tylko się odzywam tak Ale do... ona tak nie irytuje jak ty. Nie no, ja jestem dosyć kulturalny, dopóki No, do co mnie ty jesteś? kulturalny, dopóki Pracować tam kurwa nie dajesz, ty nie. Paczki za małe. No właśnie. dokładnie. Czy zepsujecie coś? Ostrożniej trochę. Nie będziesz mi życia układać. No nie będę, widzę, że już masz ułożone dosyć dobrze. Dobra, idę, do zobaczenia jutro. A nie, do zobaczenia. Do zobaczenia. No i materiał sam się kręci, zepsuł się. Nazwa firmy przypadkowa. I teraz tak, w dniu 24 października 2024 skontaktowałem się z centralą tej firmy i napisałem, że jestem w trakcie kompletowania materiałów do reportażu na temat tej konkretnej placówki pod tym konkretnym adresem. Podesłałem link do tej całej sytuacji, no i chciałem prosić o jakąś wypowiedź, o jakieś zajęcie stanowiska, no bo organizowanie punktu przeładunkowego w takim miejscu na publicznym parkingu w pasie publicznej drogi, dosyć uciążliwego też dla lokalnych mieszkańców. Może firma po prostu nic o tym nie wie i chciałaby się do tego jakoś odnieść. O, a tutaj mamy samochód pana Staruszka. Nie, przejedź go. Takiego kulturalnego, no i jak widać, no nie zostawia tyle miejsca, ile trzeba. To jest ta kultura właśnie. Bezpiecznie.
Jest instynkt samozachowawczy, proszę pana, jest. Szkoda, że dalej po chodniku i po trawie. W dniu 28 października dostałem odpowiedź, cytuję: Szanowny panie, bardzo dziękuję za przesłanie materiału, który nas wszystkich bardzo poruszył. Natychmiast podjęliśmy działania wyjaśniające oraz chcemy na trwałe zmienić sposób realizacji dostaw, aby odbywał się on zgodnie z panującymi przepisami oraz lokalnymi uwarunkowaniami. Proszę dać mi kilka dni, a wrócę z konkretami odnośnie wdrożonych rozwiązań. Również bardzo mi przykro z powodu formy komunikacji, która pana dotknęła, a jest zdecydowanie niewłaściwa. Jeszcze raz bardzo przepraszam za całą sytuację. Teraz to, co zobaczycie, znowu z datami w lewym górnym rogu, to jest dalej kolejne materiały ułożone chronologicznie. Test widoczności pieszych. Siema. Mógłbyś tam, bo chciałbym cofnąć? Nie wolno tu wjeżdżać. Będzie lekcja taka. A. Wiesz, czemu nie wolno tu wjeżdżać? Nie? Ja mam mordę 18 lat i jeszcze, Masz wiesz, to jest prawo moja jazdy? pierwsza. No, ale to jest moja pierwsza praca i... Można wjeżdżać przez przejścia? No nie, Można jeździć po chodniku, po drodze dla rowerów? no nie. No właśnie. Wiesz, jaki jest za to mandat? Czy nawet nie wiesz? No nie, ja mówię, że to jest moja pierwsza... 1500. Mm. Wiedziałeś? No gdzie? Szok. Bo nikt takich mandatów nie dostaje, nie? Normalnie i tak dostaniesz pouczenie. Możesz poprosić kogoś z obsługi punktu, żeby tu podszedł? No. Bo ja mam z nimi coś do wyjaśnienia. Ja cię nie puszczę, dopóki ktoś tutaj nie przyjdzie. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Zauważyłem, że obsługują Państwo punkt, łamiąc przepisy jednocześnie. Mówię o wjeżdżaniu przez chodnik, przez pasy. No, czasami właśnie niestety nie mamy... No, a nie możecie ma takich przestać? możliwości. Spróbujemy. Możecie stawiać samochód na parkingu, blokując na chwilę samochody i później odjeżdżać. Jeżdżenie po przejściu i po pasach jest niebezpieczne. Widziałem tutaj 2 dni temu takiego starszego pana, który tutaj często u Was się zaopatruje w paczki. I on cofał bezpośrednio na panią, która szła na chodniku tutaj. Dobra. Niektórych ludzi można nie zauważyć, jak się cofa. I przejścia dla pieszych Na uwadze, żeby nie ten... jest za to 1500 zł mandatu. Okej. Jak ja Was złapię na tym i nagram, to każdego kierowcę zgłoszę na komendę stołeczną policji, tam stop agresji drogowej. To jest żaden problem dla mnie, to jest 5 minut roboty. Chciałeś tędy wyjechać teraz, tak? No nie ma wyjścia. Nie mam wyjścia innego, no. Tam. No ja mówię, ja powiedziałem panu, że jestem nowy w robocie 3 dzień i że mam 18 lat i że nie wiedziałem. Ale taką wiedzę, gdzie się jeździ, a gdzie nie jeździ, to raczej się ma No na ja świeżo, wiem, nie? ale no, ja przyjechałem tu, bo mam tu drzwi i po prostu wyjechałem z kratą i tu ładowałem, co nie? No sorry, no. Tyle mogę moje Tędy musisz... Dzisiaj też była tu ciężarówka cała rozładowywana i tak jest codziennie. No bo jest codziennie, przyjeżdżają do I nas mi się paczki. to nie do końca podoba, proszę Pani. No niestety w takim miejscu mamy ten punkt, więc tak to wygląda. Macie... To bardziej zależy od kurierów, no mówić kurierom, a wasza sprawa to... No, mówić kurierom, ale to wiecie, jak to jest mówić No ja kurierom. nie będę wierzył, no pan No, dziękuję. ja nie chcę zarobić 1500 zł Dziękuję. i tyle, Ja no, z mojej strony, no. kontaktowałem się z centralą, żeby rozwiązali ten temat, bo to uważam, że jest głupi pomysł, żeby mieć punkt przeładunkowy w miejscu, gdzie jest publiczny chodnik i publiczny parking, bo to nie należy do wspólnoty, tylko to jest miejskie. To jest miejskie. No. No i to takie manewry są po prostu niebezpieczne. Chciałbym uprzejmie prosić, żeby Państwo pohamowali swoje zapędy. Ja wiem, że kurierzy mogą mieć wózeczki, mogą mieć paleciaki, mogą stanąć, nie wiem, tam, gdzieś tam, tu stanąć na chwilę, na jezdni tutaj. Widzieliście, jak tu rozładowują delikatesy centrum dostawy? Tak jest, no.
Nikt nie umrze, jak przez 5 minut porozładowujecie samochód na jezdni, a dla pieszych jest to realne zagrożenie po prostu. Cofający pojazd. Dziękuję. Dzięki, sorry. Dobra, jedź, ja cię zaasekuruję tu z tyłu. Jeszcze? Tak, tak. Cóż my tu mamy? Co za przypadek? No, centralnie na przejściu. Też na to zerwinęła. Kolejny dzień w pracy. Lekcja druga. Nie wolno stawać przed przejściem dla pieszych, bo się ogranicza widoczność na to przejście. W pierwszym też nie mogę wstać? Słucham? Krawężniku normalnie? Nie możesz. Tak? Bo w ogóle jak masz dopuszczalną masę całkowitą powyżej 2,5 tony, No. to nie możesz nawet jednym kołem stanąć na chodniku. No i musisz zostawić 10 metrów od przejścia dla pieszych, bo inaczej takich dzieciaków jak tamten nie widać za twojego samochodu, jakby chciały przejść przez przejście i ktoś je może sprzątnąć. Dobra, to już to. Dzięki. Cofnął. Pięknie, ale cofnięte. Na kolejną wiadomość czekałem jednak trochę dłużej niż kilka dni. Dostałem ją 26 listopada, czyli prawie miesiąc później. Szanowny panie, wracam po pewnym czasie z dodatkowymi, ale myślę pozytywnymi informacjami. Dokonaliśmy bardzo dużych zmian, zarówno operacyjnych, jak i osobowych w oddziale DPD, co do którego zgłaszał pan zastrzeżenia. Jeśli zaobserwowałby pan jeszcze raz jakieś problemy w funkcjonowaniu tej jednostki, bardzo proszę o kontakt. I teraz zobaczcie, ja odpowiedziałem na to oczywiście materiałami z tego samego dnia, w którym dostałem tę wiadomość. I tak to wygląda. Sytuacja w tym miejscu, a mamy styczeń 2025, wygląda cały czas tak samo, dzień w dzień. Co można z tym zrobić? Można jeszcze wnioskować o postawienie słupków, tak żeby nie dało się wjeżdżać przez przejście dla pieszych. Wnioski zostały wysłane, odpowiedzi przyszły. Może to zostać zrealizowane w pierwszym czy tam drugim kwartale 2025. To, co warto podkreślić, to fakt, że firma realizująca swoje usługi w tym miejscu nie jest w stanie wymusić na swoich podwykonawcach, na swoich pracownikach, w miejscu, w które opisała wszędzie swoim wielkim logo, żadnych działań zgodnych z prawem. Czyli opiera swoją działalność w tym miejscu na regularnym łamaniu przepisów prawa o ruchu drogowym, co zostało pokazane na materiale. Nie odniosłem się jeszcze do najważniejszej kwestii, do pytania, jak oni tam mają parkować pod tym lokalem. Odpowiedź jest prosta. Zgodnie z prawem i nie interesuje mnie to, jak oni mają tam parkować, skoro wymyślili sobie, że to jest najlepsze miejsce do zrobienia punktu przeładunkowego. Skąd w ogóle pomysł, żeby robić centrum logistyczne na mniejszą skalę
w miejscu, w którym nie da się podjechać ciężarówką, nie da się zaparkować pojazdu dostawczego. Spójrzcie na to. Co by było, gdyby ci goście tutaj zrobili swój pawilon w tamtym miejscu, gdzie firma kurierska? Gdzie oni wszyscy mieliby zaparkować te samochody, które sprzedają? Jak oni mają to zrobić? No, oni tego po prostu nie robią, bo wiedzą, że w tamtym miejscu tych usług i tej sprzedaży nie da się w normalny sposób prowadzić. I dlatego nie wynajęli tam lokalu, dlatego wynajęli pole, postawili ogrodzenie, postawili na nim samochody i mają na to wszystko miejsce. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce przywozić całe ciężarówki paczek i je gdzieś przechowywać, przeładowywać i tak dalej, no to robi się to w ogóle po prostu w innym miejscu. Ale głupie miejsce sobie znaleźli na te samochody, co? A mogli tam tam gdzie ci kurierzy. Klienta by szybciej było łatwiej złapać, miałby bliżej. A tutaj kto w to pole będzie jeździł po te samochody? No to jest niedorzeczne. Ja bym następnym razem serwis samochodowy, czy w ogóle salon samochodowy też tam otwierał, no bo to jest darmowe. Nikomu to nie przeszkadza. To jest fajne. Fajny sposób na biznes ogólnie. Okej, reasumując, ja nie mam nic przeciwko firmom kurierskim i kurierom, tylko nie podoba mi się to, że w tym jednym punkcie nagminnie są łamane podstawowe przepisy o ruchu drogowym i że nikt nie chce z tym nic zrobić, nikomu się nie udaje nic z tym zrobić i są tam sytuacje potencjalnie niebezpieczne. I te zachowania są szkodliwe po prostu. Na tym jednym konkretnym przykładzie. Fajnie by było, gdyby ci ludzie coś po prostu z tego wynieśli. I tyle. O, a to wszystko to na pewno samo się zrobiło. Samo z siebie. Nikt tutaj w tym nie pomagał.